Dzień dobry moi drodzy. Wieje trochę dzisiaj. O, już jest jesień. My z Dolarkiem jesteśmy ciepło ubrani. Znaczy Dolarek, no tak jak Dolarek, a Fancia ciepło. Ale idę, wolę taką pogodę niż te upały, ale idę tutaj, zobaczcie, tak jak obiecałam, do tych drzew zrobić Wam dzisiaj film o wyjątkowym składniku fitoterapeutycznym, jakim są szyszki olchy, bo te drzewa tutaj to są właśnie olchy, a szyszki olchy są ich surowcem fitoterapeutycznym. Ale o tym wszystkim opowiem Wam, jak już tam dojdę. I co? No i będę bliżej, będę mogła Wam wszystko pokazać i wszystko wyjaśnić. No, to my sobie idziemy, Dolarek czeka, idziemy i widzimy się za chwilunię. No i kochani, jestem. Skryłam się pod tą olchą, bo taki malutki deszczyk jakiś pada. I od razu chciałam Wam powiedzieć, że wspominałam Wam, że zaczęłam pisać książkę, ale to będzie książka inna niż wszystkie, dlatego że tam nie będzie tylko suchych opisów roślin, takich fitoterapeutycznych, na co, ile, gdzie, jak wygląda. To wszystko będzie, ale to będzie bardziej rozmowa z roślinami, dialogi, czasami historie, które one mają nam do opowiedzenia. I postanowiłam, że żeby dać Wam troszeczkę namiastkę tego języka, który znajdzie się w książce, będę Wam od czasu do czasu o roślinach opowiadała właśnie w ten sposób. I zaczniemy od tej olchy. Olcha, ta, którą tutaj widzicie, to jest, za chwilę pokażę Wam bliżej całą morfologię jej, to jest drzewo, które nie może istnieć bez wody, a jednocześnie nie pozwala, żeby woda je pochłonęła, tak? Wyrasta tam, za mną tutaj jest taki strumyk i dlatego w tej wilgoci olcha rośnie, dlatego że rośnie tam, gdzie kończy się ziemia sucha, a zaczyna błotnista niepewność. Tam rośnie olcha, więc rośnie na skraju mokradeł, rośnie przy rowach melioracyjnych, rośnie nad rzekami, rośnie na podmokłych łąkach. Tutaj taka łąka trochę jest. Rośnie w dolinach strumieni, tam możecie ją spotkać. Jeśli chodzi o Polskę, no tutaj w Bawarii ją spotkałam, ale jeśli chodzi o Polskę, to ona rośnie niemal w całej Polsce, ale szczególnie sobie upodobała wschód, upodobała sobie północ i upodobała sobie właśnie rzeczne doliny. Ona jest takim pierwszym strażnikiem brzegów, taką zieloną warownią też przeciw erozji i przeciw osunięciom. I dlatego tamte olchy też rosną, żeby po prostu trzymać ziemię, aby się nie zapadła. Co ciekawe, drewno olchy nie gnije w wodzie. Wręcz przeciwnie. Ono w tej wodzie twardnieje i staje się mocniejsze. Dlatego fundamenty na przykład starych mostów albo wszystkie pale pod weneckie domy, takie zabytkowe studnie wszelkiego rodzaju, wszystko to bardzo często stoi na olszy i na jej drewnie. No i co? Już ten sam fakt tego, tak, wystarczyłby, aby to drzewo darzyć wyjątkowym szacunkiem. A jednak Dolarek też tak patrzy na tę olchę, patrzy. A jednak jest tak, że wędrowiec, który przemierza olchowy zagajnik o zmierzchu, doznaje niepokoju. Dlaczego? Patrzcie. Bo tutaj mamy takie szeleszczące liście. Zapach torfu, właśnie dlatego, że ona jest przy... Nie, jednak tu bliżej, bo będziecie widzieć to, o czym chcę powiedzieć. Zapach torfu, bo ona jest właśnie przy wodzie. Głuche pluski tej wody, nad którą stoi olcha. Dziwne, te czarne szyszki takie, które tutaj widzicie. Wszystko zaraz powiem dokładnie, ale są i zielone, i te czarne. Czarne, suche jak popiół, a przecież wciąż
trzymające się gałęzi. Wszystko to budzi respekt wobec tej pięknej rośliny granicznej. I też nie bez powodów olcha w słowiańskich legendach bywała właśnie drzewem z pogranicza światów, granicą między życiem a śmiercią, między ciałem a duszą, między światem ludzkim a światem duchowym. Ale zanim my popłyniemy w tę stronę dawnych wierzeń, to zatrzymamy się przy samej roślinie i jej niezwykłości fitoterapeutycznej, a najpierw powiem Wam o morfologii, czyli o tym, jak olcha wygląda. O proszę, siedzi sobie tutaj dolarek pod olchą, a tutaj jest ona w pełnej krasie i okazałości. Słuchajcie, olcha czarna i jej bliska kuzynka olcha szara to są liściaste drzewa z rodziny brzozowatych. Troszeczkę te liście takie te brzozy nam przypominają, prawda? One dorastają nawet do 30 metrów, więc bywają duże, chociaż na torfowiskach są niższe, są pokrzywione, mają omszałe pnie, no jak to właśnie na takich torfowiskach i na takim niepewnym gruncie. Tam zbyt duże one nie mogą być. Mają liście jakie? Mają liście jajowate albo takie zaokrąglone, jak tutaj widzicie. Brzegi liści bywają płytko karbowane, to też widać wyraźnie. A po rozgnieceniu, jakbyśmy rozgnietli te liście, to są takie lekko żywicze. To jest ślad związków fenolowych i ślad flawonoidów, które też znajdziemy w liściach, ale też znajdziemy je w szyszkach, o czym będę mówiła. Bo te szyszki właśnie to jest taki najbardziej charakterystyczny element olchy. Ale to nie są prawdziwe szyszki, czekajcie, to nie są prawdziwe szyszki takie jak na przykład u sosny czy u świerka, bo to są zdrewniałe kwiatostany żeńskie. One dojrzewają w drugiej połowie lata i jesienią, czyli tuż to będzie, zmieniają barwę z zielonej na brązową, a potem na czarną. I te właśnie tutaj suche, to są szyszki z zeszłego roku, natomiast te zielone, które tutaj widzicie, to są jeszcze niezdrewniałe z tego roku. I właśnie te zielone, młode szyszki, żeńskie, olchy czarnej lub olchy szarej, jak mówiłam, zbierane przed zdrewnieniem, czyli zazwyczaj od połowy czerwca one już się pojawiają do końca sierpnia, więc to już ostatni dzwonek, są surowcem zielarskim i surowcem fitoterapeutycznym. A co one zawierają? Już Wam mówię. Jakie związki czynne zawierają szyszki olchy? Zawierają garbniki katechinowe i procyanidanowe. I to jest właśnie ten surowiec, który odpowiada potem za działanie szyszek olchy, o którym jeszcze będę Wam mówić, ale zawierają oczywiście flawonoidy, takie jak kwercetyna czy kemferol, zawierają triterpeny, śluzy, zawierają związki fenolowe i zawierają kwasy, na przykład elagowy, kwas galusowy, kwas chlorogenowy. Takie związki tutaj w tych szyszkach się znajdują. I z tymi związkami właśnie wiąże się działanie tego surowca. A działanie jest jakie? Działanie jest przeciwzapalne, działanie jest przeciwbakteryjne, działanie jest przeciwbiegunkowe i tak one właśnie były wykorzystane w tej medycynie ludowej. Palec pod budkę, kto dzisiaj wykorzystuje szyszki olchy. Mi się wydaje, że jest to już surowiec zapomniany, ale być może ktoś z Was wykorzystuje, więc piszcie mi proszę w komentarzach. I dlaczego zbieramy szyszki zielone? Zbieramy je dlatego, że ich aktywność biologiczna jest wyższa, zdecydowanie wyższa niż tych szyszek już zdrewniałych. Te zdrewniałe szyszki pozostają na olszy przez całą zimę, ale nie są uznawane za taki surowiec pełnowartościowy w fitoterapii, chociaż oczywiście można je też do różnych odwarów i do kąpieli na przykład wykorzystać, ale ta zawartość garbników, polifenoli jest znacznie niższa, więc również jest zredukowana aktywność ich biologiczna. I jak mówiłam, stosuje się je ewentualnie do kąpieli, w jakichś rytualnych kadzidłach można je stosować tak, jako surowiec pomocniczy, ale nie jako taki docelowy środek terapeutyczny. I co my robimy, jak pozbieramy takie szyszki olchy? Musimy je wysuszyć, ale w temperaturze nie przekraczającej 40 stopni Celsjusza
i przechowywać oczywiście w suchym, ciemnym miejscu, ale tutaj jest ciekawostka, nie przechowujemy ich dłużej niż 12 miesięcy. Pamiętacie, mówiłam też o szyszkach chmielu, że to jest taki surowiec, który po 12 miesiącach właściwie traci swoje właściwości fitoterapeutyczne i szyszek chmielu, które też będziecie pewnie zbierać, czy już pozbieraliście. Nie wiem, bo nie byłam 1,5 miesiąca w domu, nie wiem jak tam z tym chmielem, tu go nie ma. Czy już on jest, czy nie, też mi to piszcie. No i dłużej niż 12 miesięcy ich nie przechowujemy. I teraz jak działają szyszki olchy i w jaki sposób do czego je wykorzystujemy. Jeśli my zrobimy sobie taki napar czy odwar z szyszek olchy, to one będą działały, czy ten napar, czy odwar będzie działał jak taki uszczelniacz naturalny dla naszej śluzówki, bo on obkurcza nam naczynia włosowate, hamuje nam wysięg, zmniejsza nam stan zapalny. W związku z tym możemy go stosować, i tak był kiedyś stosowany, do płukania jamy ustnej, płukania gardła, na przykład kiedy mamy, i teraz jesienią, dlatego powiedziałam, że jesienią jest niezbędnym surowcem są te szyszki, dlatego że one nam się właśnie przydadzą w czasie różnych infekcji. Ale też jeżeli mamy trudno gojące się rany, stany zapalne w jakiejś skóry, egzemy, czy na przykład ciekawe jest też, że kiedy mamy nadmierną potliwość, wtedy też taki napar czy odwar możemy sobie wykorzystać. I w dawnej medycynie ludowej te odwary z szyszek olchy były też stosowane, o czym już wspomniałam Wam wcześniej, na przykład małym dzieciom podawano przy biegunkach, tak? To świetnie pomagało, ze względu na te garbniki między innymi, które mają i katechiny, to małym dzieciom, a starszym na przykład przy wszelkiego rodzaju nieżytach, tak? Też układu pokarmowego. Kobietom po porodzie jako środek ściągający, jako medycyna ludowa nazywała to zamykający otwarcie. Tak? Więc takie było. Więc uwaga, zbiorę Wam wszystkie teraz po kolei właściwości i wskazania do stosowania. Tak, żebyście mieli teraz jasno i klarownie. Ta oto olcha. Jak działa? Jak mówiłam, ściągająco na błony śluzowe, bo to o tej medycynie dawnej już powiedziałam, ale teraz w dzisiejszych czasach jak możemy ją wykorzystać. Ściągająco na błony śluzowe, przeciwzapalnie i antyseptycznie. Dolarku, chciałbyś też coś powiedzieć? Tak jak mówiłam, w stanach zapalnych jamy ustnej i przewodu pokarmowego, tak, Dolusiu? W czym jeszcze? No przeciwbiegunkowo, pamiętajcie. Jeżeli mamy na przykład nadmierne wydzielanie śluzu w tej drugiej fazie infekcji, kiedy trzeba odśluzować drogi oddechowe, też możemy to używać. Też mówiłam, że przeciwpotnie do stosowania zewnętrznego i uszczelniająco na naczynia włosowate. To macie zebrane. Teraz te oto szyszki, czekajcie. Jest. A wskazania, czyli tak, nieżyty przewodu pokarmowego, czyli wszelkiego rodzaju biegunki, zapalenia żołądka, zapalenia jelit, wtedy możemy te szyszki stosować. Stany zapalne, powtarzam, jamy ustnej i gardła, wtedy półkangi sobie z tego robimy. Jeśli mamy na przykład hemoroidy, to możemy sobie zrobić też nasiadówkę z takiego naparu. Jeżeli mamy nadpotliwość, nie tylko tutaj ogólnie ta nadpotliwość, również stóp, tak, to możemy sobie robić takie napary i moczyć w tym stopy. Mówiłam, że trudno gojące się rany, egzemy, wtedy okłady robimy i kąpiele. I na przykład jeżeli mamy nadmierną fermentację w jelitach, to też możemy sobie takie szyszki chmielu wykorzystać. Jest tak, że niektóre receptury zalecały też szyszki olchy jako środek do podnoszenia odporności, co to też jest ważne przed tym sezonem jesiennym, dlatego że zawarte z nich polifenole, one rzeczywiście mogą wspierać nasz mikrobiom w jelitach i naszą barierę jelitową. Używano w klasztorach na przykład, jeszcze a propos tej dawnej medycyny, łączono je często z liśćmi babki, z korą dębu, na przykład z kłączem pięciornika i wtedy one działały tak zapierająco właśnie przy biegunkach, ale też działały przeciwzapalnie.
Zawsze też mówiąc o surowcu fitoterapeutycznym, trzeba powiedzieć o przeciwwskazaniach. I tutaj jeśli chodzi o szyszki olchy, to przeciwwskazaniem jest na przykład stosowanie ich u kobiet w ciąży. I powiedziałam Wam już też parę razy, że nie dlatego, że one jakoś szkodzą, tak, płodowi czy kobietom w ciąży, ale jest po prostu niewystarczająca ilość badań, która skłaniałaby do rekomendowania szyszek olchy jako surowca fitoterapeutycznego dla kobiet w ciąży. Więc tutaj się jako wskazanie to wymienia, ale też dla osób z ciężkimi chorobami, na przykład wątroby, z alergią no oczywiście na wszystkie związki, na przykład na związki garbnikowe. Czasami ludzie mają alergię, więc to też. Ostrym zapaleniem żołądka. I też nie dla tych, uwaga, którzy przyjmują silne leki przeciwzakrzepowe, dlatego że garbniki, które są zawarte w szyszkach olchy, a dużo ich jest, mogą wpływać na niedobre wchłanianie niektórych leków. Nie tylko przeciwzakrzepowych, ale ogólnie też mogą wpływać na wchłanianie niektórych leków. Więc stosujmy je z rozwagą. I jak je teraz będziemy stosować? Już mówię. Słuchajcie, dolarek się znowu niecierpliwi, więc ja żegnam olchę. Tutaj widzicie, jak ona jest piękna. Ona tutaj jest bardzo duża. Ta jest troszeczkę mniejsza. Ale idziemy dalej na spacerek, a ja już dalej Wam podziwiajcie widoki, a ja już będę Wam opowiadać. No jak stosujemy? Stosujemy tak jak zazwyczaj zioła, czyli 1 łyżkę na szklankę wrzątku. Możemy ją parzyć 15 minut albo zrobić odwar i tam chwilę 2-3 minutki pogotować. I na przykład pijemy 2 razy dziennie, jeśli mamy powiedzmy te biegunki, tak? Albo jeżeli mamy jakiś problem z układem pokarmowym. Natomiast jeżeli zależy nam na płukance, czyli chcemy na przykład płukać sobie gardło, to wtedy możemy wziąć więcej. Możemy wziąć 2 łyżki na 250 ml wody, czyli na szklankę wody i do picia, może bym tak powiedziała, że do picia, jeżeli chcemy pić, to zrobiłabym napar, a jeżeli chcemy tę płukankę z tego mieć, to wtedy, patrzcie, przywrotnik. O przywrotniku będzie następny film, to Wam już teraz obiecuję. Jeżeli chcemy zrobić płukankę, to wtedy robimy odwar, tak? Czyli zalewamy, odwar polega na tym, że zalewamy gorącą wodą i chwilę gotujemy. No tam powiedziałam 2-3 minutki, ale nawet 5 minut możemy pogotować, czy 10 i takim lekkim, no nie gorącym odwarem sobie płuczemy sobie gardło. A teraz, kochani, jeszcze pożegnamy tę olchę taką szumiącą i ja powiem Wam teraz jeszcze o dawnych rytuałach związanych z olchą. Niech ona Wam tutaj szumi, a ja powiem Wam o magii trochę z olchą związanej. W kontekście tych dawnych rytuałów olcha miała jakby podwójne oblicze. Z jednej strony była drzewem oczyszczającym, dlatego że kąpiele z dodatkiem olchy, odwaru z szyszek olchy, one miały, słyszycie jak szumi? Miały zdejmować brud nie tylko z ciała, ale i z duszy. Natomiast z drugiej strony przypisywano jej moc przyciągania duchów, zwłaszcza tych duchów, które nie zaznały spokoju. I dlatego babcie, czy tam nasze babcie, ale wcześniej też te szeptuchy, czy widzicie jak szumi? Czy te ziołowe baby mówiły pod olszą: nie siadaj nocą, bo się możesz nie zbudzić taki sam. Czyli może Cię zmienić, dlatego że może gdzieś Cię pewnie nawiedzić jakiś duch. Tak, w to wierzono. A cik! Widzicie? Prawda. Tak w to wierzono i tak o tym myślano. Ale też szyszki bywały palone w kadzidłach, o czym Wam mówiłam na początku, i w takich kadzidłach ochronnych. Zwłaszcza gdy ktoś wracał z pogrzebu albo z takiego miejsca, gdzie ktoś nagle zginął, tak? Więc wtedy oczyszczano go tymi kadzidłami. Wierzono bowiem, że dym olchowy zamyka dostęp złym mocom, ale uwaga, nie wolno go było nadużywać. Nie wolno tego rytuału było nadużywać, dlatego że
Olcha potrafi się gniewać, jeżeli zbyt często prosimy ją o ochronę. Bywało też tak, że w niektórych regionach Polski wkładano szyszki olchy do butów dzieciom, które zaczynały chodzić. Miało to na celu utwardzić im stopy i uchronić je przed skręceniem, bo wierzono, że jeżeli olcha się w bagnie nie przewraca, to dziecko też będzie stało mocno na ziemi. I tę symbolikę odnajdujemy w pieśniach ludowych, na przykład, w których panna młoda sadzi olszę na znak, że już się nie cofa, choćby błoto po kolana było. Taka jest jedna z pieśni ludowych i właśnie to ma gdzieś znaczenie takie, że tak mocno będzie w związku, czy tak mocno już jest twardo związana z tym swoim partnerem, że obojętnie jakie by nie były wahania, to ona już będzie twardo stała na straży domowego ogniska. No tak to właśnie jest. Patrzcie, ta moja Gabcia czeka na bacie. No więc idziemy do Larku. Zostawiamy Olchę z tyłu. Chodź, idziemy na nasz spacerek. Idziemy na spacerek. W poszukiwaniu czego? Jeszcze muszę znaleźć skrzyp i jeszcze muszę zrobić Wam film o przywrotniku. Tam jest następna łąka i na tej łące przywrotnik rośnie w takich ładniejszych okolicznościach. To może Wam zrobię, więc nie denerwujcie się, jeżeli będę wyglądać tak samo w następnym filmie. Ale jak już robię, już się pogoda taka piękna zrobiła, a ja nabrałam ochoty na kręcenie filmów, to może od razu za jednym ciosem nakręcę Wam film o 2 roślinach. A tymczasem Olcha, która jest za mną, piękna, i dolarek, który jest przede mną, a mi się zrobiło, włos mi się tak, jak Pippi Langström wyglądam teraz. No nic, żegnamy się z Wami, życzymy Wam zdrowia, ściskamy i papa do następnego razu.